Omar 5,5. Dokumenty, książka serwisowa. O, cześć, sprzedajesz WL-kę? I ile kosztuje? 95. 95. No. No teraz, żeby kupić repliki, to trzeba więcej wydać. No tak, no. Ale wiesz, przynajmniej wiesz, można szybko poskładać. No ale trzeba też tyle kasy wydać, jak już masz poskładane. No to masz dzisiaj za kupę złomu wołają 40 tysięcy i teraz weź to rozbierz, bez remontu. No. Nowe rzeczy. Witaj, oglądam twoje filmy na YouTube. O, cześć, fajnie, miło mi. Jest może Maciek z 1000 filmów naprawdę? Jest, ale on tam jest tam na tym, na... Na tamtej Tak, części? tak, tak, na tamtej części, no. Przejdziemy też do filmu. Chodzimy tutaj na stadion, zobaczyć, co tu jest. No, masa silników. Zakupy. No, kolega tu mówił, że kupił rano, w zasadzie wczoraj, gaźniki po 200 do WL-ki. Więc czasami coś tu się udaje. Witamy. Witam, cześć, hej. Oglądamy, obserwujemy. Fajnie, miło mi. O, tu jaki dudek ładny, wycyckany. Dzieci z zawody słońca, jest przepiękny. No, o matko, czekaj. Oho. Ile taki dudek? Słucham? Ile taki dudek? 3 dychy. Jak tak? Wiatr. O, ale wychuchany dudek. Chyba tak. A skąd jesteś? Lubliniec. Sporo rzeczy. 3 dychy. Łezka. Kos. Nagraj sobie jawę. Tak, zaraz zobaczę. A ten kos ile? Kos dychę. Zaraz nagramy jawy. O, no pewnie. A to też twoje? Moje. Aha. Ile to kosztuje? 4 dychy. 4 dychy, Velour. 45 kartkę mogę wywieźć, no 40 do zapłacenia. Aha. Jeden kawałek, zarejestrowana. A to ten kolega nagrywa, no ten. Tak, cześć. Siemano, cześć Cześć, Kuba. cześć, Marcin. Siema, Wojtek. Witam was Ty serdecznie. mnie już No. parę razy nagrywałeś. No, kojarzę twój uśmiech. Ty, to dawaj Ty. jeszcze gila nagraj. A gdzie masz gila? Tu mam gila. Jeden W oryginale. I ile taki gil? Wiesz co, 11 koła. 11 koła za takiego gila. Ale pełen oryginał. Aha. Za klakson? A ile pan da? No, to samo. Wiesz co, idź do Michała. Michał No. dopiero odebrał R12 i ma cały asortyment do O, opierdolenia. to idę. Michał! Do sprzedania znaczy się. Kolega. Idę. Tak. Zobaczymy co tu jest. Cześć. No to daj jakiś numer pewnie, niech się ten. A ile taka BMK? Taka nie do sprzedania, już to moja, Aha. prywatna. A, czyli odebrałeś sobie po remoncie. BMK. No, to jest ta Jawa nowa, tak? Zobacz, 95. 5,5 tysiąca, zarejestrowane na mnie. 800 km, no. Karteczkę możesz nagrać. Dobra, teraz zobaczymy. TS 350. Ile trzeba? Nerek sprzedać? Złożony z pudełka. Dokumenty Metallic Export Francja 35 601 500 636. A skąd jesteś? Chełm lubelskie. Chełm lubelski. Jak ktoś szuka takiej jawy, to może
A motorynka? No i co, pół serca krzyczą, ja bym chciał z 8,5, bo jest w bardzo fajnym stanie technicznym. 8,5. O, a tu za 3 koła. Silnik palacza 1500, przód 1500. Ktoś ją obciął? Aha, do jakiegoś dzika pewnie była, nie? Co? Na kalizece pracował. Aha, Na razie daje. no. Ciekawe. Wiecie, gdzie jest moja ta? O, żak jest za 8,5 tysiąca. Stok 9000, WFM-ka. O, ty, taka WFM-ka w jakiej cenie ładna? Taka ładna WFM-ka? Sprzedane. Sprzedana. A ile trzeba było dać? 5,5. Fajna. Fajna. Zrobiony jest i siedzenie nowe, a Aha. nie odnowiłem. No, no. I ryś 15. A, tu ktoś wyciął kiedyś. No bo jest, ktoś próbował tu stworzyć jakiś inny silnik. Aha. No bo tak fajny w tej farbie, nie? Wszystko. Ogólnie to był 250. Ekstra. Łąka? I za ile poszedł? 16, a tu został... Cześć. Rower masz fajny, Martin. Lalek, no nowy zakup zrobił. Kobus. Ale ładnie też był w tym? Był w oryginale? Tak, tylko bez silnika, nie? Aha. A to widziałem, bo chyba gdzieś to wrzucałeś, nie? O, za 16 jest zarejestrowane, nie? To jest takie ładne oryginały, nie? No. Wiesz, są nowi widzowie, jeszcze nie widzieli Chevroleta. Ale to nie zła. Junak 7000, Chevrolet. No, fajny, fajny. A nie był tu wtedy kompletny silnik w nim? Nie, to samo. To samo jest, tak? Podam, nie? Bo Przód teraz doszedł. jeszcze tam jest jeszcze jedna lacha. Aha, Za każdym razem coraz więcej tego junaka aha, kompletuje się. No to fajnie, fajnie, fajnie. No. Siedzenie. A to widać, że nie jeżdżone prawie siedzenie. Ale no, to szkoda. Serwis tego, no bo to się zaczęło tam trochę akurat nie przekręcać. A to prawie jak nówka. Przypuścić mogę? Tak, no śmiało. No. O! Tak, wrócimy, to sobie go obejrzę dokładnie. O. Teraz by trzeba przykręcić. No. MZ-ka się odpala na pych. A my tu zmieniamy rurkę, bo jest inna średnica. No, a tu jest wyklepane te i mi się przekręca to, wiesz, widzisz. Urodzony handlarz, wiedziałeś co komu sprzedać. No. I to się ceni, to się ceni. Z tym się trzeba urodzić. Jedno z drugim, pożyteczne sprzyjenie. No, dokładnie. Ale 25 lat to jest. Tak? No, fajnie, tutaj na trawie jeszcze fajnie można weekend spędzić. Ale ja na bagażniku. No, jak? Nie godzę się, coś tam cię nie uciągnął. Chcesz w rozliczeniu tam to siodełko, czy nie? Wolałbym pindy. Trzymaj, dobrze zarobione. Jeszcze się przyda. A to jeszcze sprzedam może. Nie? O, ale by jechali we dwóch. Kto szuka siodełka? Tutaj tylko było nie... Ładną będziesz miał damkę, bo patrz, jest ładnie też bity tutaj, widzę. Aha, Bo no niektóre miały, widzisz. niektóre nie. Tak to zawsze, nie? No. To jest ładny się. Bogatszy klient zajechałem Zetą. No a tu kolega, który mi pomógł z siodełkiem, znaczy sprzedał umiejętnie, to 180 rowerów. O matko. No to sporo tego. Czy lubisz rowery? A, dlatego widziałeś, że to męskie, widzisz. Męskie, damskie, no super. O. 1600 komar. Fajnie, dzieciaki tu się interesują, ja jestem zadowolony, mam nowe siodełko wymienione, więc nie muszę już kombinować i będzie się fajnie jeździło. O. TWN.
Zdjąłem mu czapkę, żeby było widać to, nie? Aha. Bo tak tutaj jak poruszysz tą korbą, to silnik się ładnie obraca i to wiesz. Aha, i Jest- dwa tłoki małe. Jest wspólna komora spalania na jednej świecy, nie? Mhm. No i takie one są dosyć długie te tłoki, bo na jednym, wiesz, na jednej korbie siedzą, nie? Mhm. Ale śmieszne, no. 57 rok. No to jakiś suwak też. No to jest taki właśnie, to jest Triumph ogólnie. Aha. I ile to? 8000. Znaczy to tak wiesz, napisałem 8000, wszystko to jest jakoś. On jest zarysowany na żółto, nie? Aha. Wszystko jak to się mówi jest kwestia dobrej, zachęcającej rozmowy. No tak. Może ktoś szuka całe życie na przykład No. takiego TWN-a. A WSK ile? 18. 18. Ale WSK jest taka, wiesz, ona jest, jak wyjechała z fabryki, te wszystkie książeczki przeglądowe, to wszystko dostała, jest wszystko przy niej, nie? To jeszcze jest Józek dodatkowo. Piłsudski, tak. Czekaj, ale to jakieś WFM-ki są u Ciebie śliczne. Cześć, cześć, hej. 7,5. WFM. I tutaj numer jest do Ciebie, w razie czego można dzwonić, śmiało. Tu jest za 5700. Który to jest rok? 69? 5700. WSK. Tu jakie dziwne. Komary, o, dekawka fajna. 11,5. Cześć, cześć, hej. O, tutaj jeszcze różne, bardzo dużo różnych motocykli z PRL. O, tam jakieś ładne były odrestaurowane, no ale ta giełda jest wielka, więc jedziemy. Cześć! Jedziemy dalej. Tu grochówka. A tu Wojtek z Madzie. Cześć, zaraz podejdę. Dzień dobry, cześć. Coś tu można u Państwa nabyć drogą kupna? No, a dzisiaj jeżdżę jak ten, jak ojciec Mateusz. Madzia, jesteś po prostu Madzia później. najlepsza. The best. To ja robię. Ja bym ci dała. Bierzemy się za włosy. Ja to już nie mam co ja Możemy nie się miałbym Nie no, super, fajnie Jak to było? Ja wygląda. mam zdjęcie jak Reksio, jak to było? Brałbym ci jak to było? Jak szynkę, jak Jak Reksio. szynkę. Aha. Jak Reksio szynkę. Bogatszy klient zajechał BM-ką. Czekaj, a ja tu idę zobaczyć tego Junaka jeszcze, bo tu koło ma Junak. O, Junak M10 z papiurem 10 000. Ale fajny. Ale fajny. Fajna! Cześć, 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 hej. Chodzimy tutaj na górę, na tak zwane piaski. Ale właśnie, którą mamy godzinę? 10:37. Sporo schodzi na różne rozmowy z ciekawymi ludźmi. Różne bombeczki. Tutaj różne starocie u góry można zdobyć. A to tam wiesz, ale to mnie interesuje. 250. Co, nie pęknie? Patrzcie, 3 tony. 3 tony można. Dobra, do numeru. Powiem wam, że ciężko przejść tutaj to wszystko. Tak, żeby uważnie skupić się i poszukać czegoś fajnego. Jeszcze muszę znaleźć lusterko. Może coś jeszcze jakiegoś innego wpadnie w oko. O. W jakiej cenie takie siodło do Junaka? 700. W oryginalnym odszyciu. Jakaś WFM-ka albo WSK. Dokumenty do Junaka. Rama, silnik, tabliczka 7000. Zapomniałem, że mam rower. O, dzień dobry! O, dzień dobry! Hello my friend! Wszystko dobrze! I have beautiful sunglasses! 9 koła. Który to jest rok? No, fajny. Szkoła podstawowa. W jakiej cenie ta szkoła podstawowa? Nie ma tu nikogo? Nie wiem. Przepraszam!
Ta szkoła podstawowa, ile takie coś kosztuje? Nieaktualne, muszę kończyć. No, sprzedałem. W przyszłym tygodniu niech pan się odezwie, dobra? Coś tam będę miał. Szkoła podstawowa. No, hej, 250. 250 szkoła podstawowa. O matko. Jak ktoś lubi Lego. Tu jest. Cześć, ale tego masz. Ogrom. Coś Fajnie, fajnie. I autek dużo i tych. Tak, można się trochę cofnąć. I ogarniasz to, jak na przykład wycenić taką jedną figurkę? No, wiesz, Trzeba sprawdzać każdą, czy? Z tą technologią, co teraz jest, to wszystko się ogarnia. Ale musisz nie? fizycznie jakby sprawdzić, nie? Zdjęcie i ten. No wiesz, Czy już wiesz mniej więcej? Wiesz, jak masz 10 raz to samo, no to już zapamiętasz tak. pijazełko, to ale... Ale masz jakiś skup klocków? Tak, Czy? tak. I ile teraz kilogram na przykład? No, tam 4 dych. Około 4 dych. Zależnie wszystko tak summa summarum co jest. Bo jak mi przebierzesz to z figurki, to nie jest już żaden temat. No nie tak summa summarum. Jak nie ma figurek? Jak są na przykład obrane z filmie. Aha. Bo no, figurki wyciągnąć to każdy cwaniak potrafi. No tak. Czyli figurka mniej więcej 15. No, fajnie. Ja mam gdzieś jeszcze swoje stare, ale ostatnio śmieciarkę złożyłem, taki z lat 84 rok chyba. Wczoraj mi w nocy przynieśli. Cały regał. Cały regał? Właśnie takich z twojego dzieciństwa chłopaki znaleźli. Ale jeszcze w pudełkach. No, wszystko z pudełami. O, Wszystko używka, to wszystko- muszę iść to wszystko- zobaczyć. wszystko- Mogę to tam nagrać, zobaczyć? No, fajnie. No, bo niektórzy wyrzucają, a widzisz... O, ale w pudełkach, ale z czad. I to tak nawet, że kilka takich samych, nie? Rewelacja, no. Fakuratura. No. To kościotrup. Fajne rzeczy. Ale tutaj to by mi się podobało moim dziewczynom. W jakiej cenie ta WSK? Sprzedana już? Kupiona. Teraz 20 koła za taką WSK teraz zapłacić. Tutaj różne motorowery. Różne stare narzędzia. To akurat niedrogo wszystko. Tutaj przyjeżdżam wszystko rowerem i oglądam. Szukam tych tabliczek, bo kiedyś widziałem taką tabliczkę, ktoś miał taką po łuku, przedwojenny zestaw, ale Ubezpieczenie. Ale silnik kręci się? Tak. A próbowaliście to odpalać, czy nie? 19 000. Ale jakie ten? Tandem! No. Niezłe. Fajnie, ładnie. No, coś innego. Ile mówisz? 18 000, tak? No. Super. No, trafiają się tutaj różne ciekawostki, gdzieś tam przywiezione z zachodu. No, już jesteśmy na ostatniej alejce. Cześć! Ukrainę! O, to jakaś WSK. O, to jest dobre. Wózek na zakupy. Ostrożnie z ogniem. Żak. 9800. Super price. Super price. Królowej Jadwigi. Tablica. Jest tutaj dużo tych motocykli. Ale lusterka nigdzie nie widzę takiego jakiegoś przedwojennego motocyklowego. Witam z mojej stodoły, witam serdecznie wszystkich widzów, wszyscy, którzy oglądają, wszystkich nowych widzów. Witam też osoby handlujące na tym bazarze od wielu lat. Pozdrawiam szczególnie te osoby, które tam mnie wołały, bo jakby ja już też jadę sobie rowerem, nie wszystko filmuję tak jak kiedyś, ale jak mnie zawsze zawołacie, to chętnie podejdę, chętnie pogadam i myślę, że to jest
fajna sprawa. Dzisiaj będzie, oprócz tego, że tutaj był bazar, będę wdzięczny oczywiście za subskrypcje nowe i za komentarze, może coś tam widzieliście, coś wam się tam spodobało, może też byliście na bazarze, albo może chcecie coś sprzedać, to podeślijcie mi też informacje, co tam macie fajnego do sprzedania. Za chwilę będzie, bo przyjechał widz z Kanady, więc tam chwilę z nim sobie pogadamy. Fajnie, bo opowiada, jak to wyglądają różne sprawy motoryzacyjne w Kanadzie. A wiesz co? Skąd przyjechał? Jeszcze jestem w Toronto. Jestem z Toronto, z Kanady. Aha. Abyście jakiś kontakt? Słuchaj, wiesz, jakie te motory są tanie u nas teraz? Bo Harley Davidson jest na skraju bankructwa teraz, nie? Tak? Tak, to tak dojebali, bo on miał... Można gdzieś usiąść, mi strasznie kurwa plery, No bo... możesz. Gdzieś kucnę tu na stołku. No. Co tu składasz? Kawałek silnika? To jest Junaka składam. Aha, no tego Junaka. Opowiadaj mi, gdzie do tego, do Toronto mówisz. Masz jakiś plan? Bo sam tam bazary też są chyba, nie? Wiesz co, ja nie chodzę po tych bazarach. Jest raz w roku jakiś duży bazar gdzieś za Berry. Byłem tam parę razy, to jest taki słab, nie są jakieś słabe, ale bardziej w Ameryce, nie? No. U nas za bardzo ja się nie orientuję. Wiem, że jest jeden słab, co i motocykle, i samochody, i te stare, te krążowniki, części, tego tam jest dosłownie kupa. Ale ja w tym nie siedzę, wiesz? Ja to jestem taki, ja tu się w ogóle, ja mam, może nie wstręt, ale mam urazę do komunistycznych rzeczy, nie? Bo ja się w komunie wychowałem, wyjechałem 40 lat temu. Jakoś mi to nie robi, te WS-ki, te komarki... Obrzydzają cię. Nie, że obrzydzają, ja się zastanawiam, co w tym kurczę ludzie widzą. Przecież to jest... To sentyment jest właśnie. No właśnie, widzisz, ale ty nie masz sentymentu, rozumiem. Ja mam sentyment do MZ-ki, do CZ-ki, którą miałem, do niczego więcej. Ja pamiętam, jeździli chłopaki na tych WS-kach, kopciło, to nie dało się oddychać na tym, rozumiesz, za tym jak się jechało. Myśmy na morze pojechali, jechał Junakiem przede mną, nie miał świateł stopu. Pieprznął na hamulec, ja za nim, kurde, na hamulec nie wyhamowałem, prosto do rowu ceśką wpadłem, nie? Ale dobrze miałem ten namiot, te bagaże, te torby z boku i to mnie uchroniło. Co się stało? Klamka się tylko wygięła. A sprzęgło do hamulca, nie pamiętam. Jeszcze miałem klamki od MZ-ki pozakładane, takie wiesz, ulepszone. To były inne czasy. Ja miałem CZ-kę całkiem przerobioną, miałem wycięte siedzenie, rury podniesiono do góry, czyli się fałkę wycinało, i do góry giąłeś i zaspawałeś, nie? Tam gdzieś do Polsatu poszedł, jakiś gościu mi zaspawał, to nie było, ja nie miałem, wiesz, żadnych możliwości, byłem głównie 16-letni, nie? No i słuchaj, i motor był przemalowany cały na czarno, lampę miałem w owiewce, jak to się mówi, zaklejoną, zaszpachlowaną lampę z Poloneza, że lampę miałem z przodu kwadratową, nie? I motor był pomalowany jakby takie hokejki, takie czerwono-żółte paski były. W latach 70. tak były Hondy malowane, nie? Taki wzór, żeśmy gdzieś z katalku wzięli, tak mi ten lakiernik pomalował. No ale co, a jak ci się żyje właśnie w Kanadzie? Wiesz co, no mi dobrze, nie? Ja to miałem warsztat, prowadziłem przez prawie 12 lat, taki tuningowy, nie? Ale wiesz, to się nazywa Eurotouch Tuning, nie? Żeśmy robili Volkswageny, Audi, BMW, Mercedesów nie za bardzo, no i robiłem geometrię, nie? Jakśmy zakładali gwinty, czyli te, wiesz, obniżanie, no to były takie chłopaki, że skrobali egzost po ziemi, nie? Tak jeżdżą. Za co są mandaty, nie? Koła takie krzywe, rozumiesz? Camber, te pochył taki do tak środka. można właśnie jechać, tak? Wiesz co, można, jak na głupiego trafisz, to po prostu... to ci mandat da, nie? To nie jest legalne. Ja na przykład robiłem zbieżności tak, cieleń, za to płacili tam $140 za zrobienie zbieżności takiej, ale ja się po tym nie podpisywałem, nie? Bo by cię zamkli. To tak nie wygląda, nie? Tam jest bardziej wolna Amerykanka jak tutaj, nie? Tutaj widzisz, musicie robić przeglądy co roku, nie? U nas tego nie ma, Marcin. Nie ma żadnych. U nas robisz tylko przegląd, jak zmienia samochód właściciela. Jak jesteś właścicielem 50 lat, to żadnego przeglądu nie potrzebujesz, nie? No i to jest nikt wolność. się do ciebie nie czepi. No to jest wolność. Tu na przykład w Polsce, wiesz co jest do kitu? Że masz samochód, masz motor, to się nie jeździsz tym, tylko stoi sobie na półce. I musisz, kurde, płacić za to te OC, nie? U nas nie ma czegoś takiego. Ja mam dwie BM-ki, rozumiesz, mam jedną 650 z odkrywanym dachem, stoi na drivewayu przed domem, jest przykryta cover, nie jeżdżę już drugi rok i nie płacę za nie na nic. Oni tylko przysyłają reminder taki, że jak chcesz, to musisz ubezpieczyć. Jak nie masz ubezpieczenia, to nie możesz jeździć, bo wszystko jest teraz w komputerze, nie? Tutaj już widzieć, nie trzeba dokumentu z sobą wozić, bo masz ten M-obywatel, nie? Ja sobie to zrobiłem. Wszystko mam na telefonie, że tylko cash wożę, nie? Bo ja gotówką płacę, bo te wymiany cię tak przeliczą, widzisz, że Zabłocki na mydle, nie? A ja mam gotówkę w Polsce, nie w banku.
no to takimi rzeczami po prostu jest u nas duże, lepsze ułatwienie tego, nie? Nie ma takiej kurde bólu dupy, nie ma, że musisz, rozumiesz, iść, ubezpieczyć samochód, albo ci przegląd wygasa, albo coś się dzieje, nie? Czegoś takiego nie ma. To jest bardzo dobre urodzenie. No. Teraz I w Stanach też tak jest, nie wiesz? w Stanach nie wiem, wiesz, w Stanach nie, każdy stan jest inny, nie? No tak, Na przykład w niektórych stanach możesz antyradaru używać, w niektórych nie możesz. W ciężarówkach commercial vehicles nie możesz w ogóle radaru używać, ale ludzie używają. Tylko chowasz, jak ci tam DOT zatrzyma na wadze, to chowasz, pasy musisz zapiąć i tak dalej, i tak dalej. Są wszędzie teraz kamery. Ja już nie jeżdżę 23 lata, przestałem jeździć. Bo po September 11, jak to się tak pozmieniało, że po prostu były takie kontrole, jak po 4-5 godzin się stało, nie? To było po prostu już nieopłacalne. Zrezygnowałem z tego, zacząłem robić brokerkę. Znałem bardzo dużo ludzi z Chicago i tym chłopakom z Chicago sprzedawały się ładunki, nie? No i na tym były dobre pieniądze, można było 200 Ameryki zarobić na rok, nie? Bo tam to się 8%, wiesz, taka brokerka, taka firma spedycyjna, nie? Tylko nie mamy ciężarówek, nie mamy nic, tylko dajemy ładunki, nie? Mamy klientów, customerów, tak na przykład ty chcesz motor wysłać, dzwonisz do mnie, Piotrek, mam motor do wysłania, kurde, gdziekolwiek, prawda? Dobra, ja ci ciężarówkę przysyłam, ty mi dajesz na przykład 5000 zł, a ja z tego biorę tylko 8%, nie? Czyli brokerkę. Ja płacę gościowi gotówką, znaczy gotówką. Ma od razu płacone tak zwane COD, ma płacone od razu jak dowiezie towar. Wysyła mi bill of lading i po prostu kasę od razu otrzymuje, a niektórzy tam 30-60 dni trzymają, nie? To też jest bez sensu. I dlatego te 8% braliśmy, nie? No to było dobre, ale to się skończyło, bo w Kanadzie przyszły takie regulacje, że ograniczyli traki na 100 chyba 5 na godzinę, a Amerykanie jak Polacy z Chicago przyjeżdżali trakami, to te traki śmigają po 150 na godzinę, nie? Że kto zadupczają, tam widziałeś na highway jak tam jeżdżą, nie? Jechałeś, to jeden za drugim, w Kalifornii tak nie za bardzo, bo tam jest 55, tam się to nie zmieniło, ale wjeżdżasz w Nevadę czy w North Dakota, tam nie ma speed limit, nie? Ja trakiem najszybciej jechałem 180 na godzinę, ważąc 40 ton. Do momentu tak z górki się rozpędziłem, słuchaj, i przy takim może za wszystko kurwa trzepać, nie? No to mówię, spuściłem z gazu, jackbrake się włączył, czyli to hamowanie silnikiem, para z rury, rozumiesz, takich wiesz o czym mówisz, jak hamujesz, jak odcina paliwo, nie? No i wiesz, hamujesz, na dole zawsze stoi, taki misiek, rozumiesz, strzela radarem, ile jedziesz, ale wtedy dla traku było ograniczenie 75 mil, to jest 120 na godzinę, nie? Teraz się pozmieniało, ja do Ameryki już nie jeżdżę, w sensie jadę tylko jak muszę, tam wiesz, na wakacje czy coś, jedziemy na Florydę, ale jeżeli chodzi o ciężarówkę, ja już się z tego wycofałem, więc całkowicie. Jak wsiądę teraz, to pojadę wszystkim, bo tego nie zapomnisz. Ale jeżeli chodzi Czyli na emeryturze już jakiś taki jest. No jestem na emeryturze. W zasadzie 2 lata temu sprzedałem mój cały biznes, skasowałem dobry grosz i wpłaciłem na inwestycje i mam emeryturę wypracowaną, to jest 2,5 koła chyba tak na polskie złotówki, nie? Wychodzi 2,5 tysiąca złotych na miesiąc. Oprócz tego jak masz inwestycje, to żyjesz z tego, nie? Masz tam co miesiąc ci wpływa na przykład $1500, zależy ile wpłacisz, nie? Bo tam teraz dobrze płacili, teraz spadły te rejty, oni teraz płacą 3,5%, jak robiłem to 2 lata temu było prawie 7, nie? No i tam, wiesz, stock markets takie, wiesz, zainwestowałem też, no to się waha, to jesteś w stanie zarobić tam około 10 klocków na rok, nie? A mnie to wystarcza, nie? Ja mam, wiesz, 40 lat, dom się wypłacił, nie mam żadnych długów, nie mam nic, słuchaj, i sobie żyję. A są tak w Kanadzie ludzie zadłużeni, że po prostu wy to myślicie, że tam jest tak ładnie, że pada dolary z nieba. Nie, tam tak nie jest. Bo tam nie ma, a jest pensja minimalna? Coś takiego tam? Czy właśnie, jest, $17 na godzinę, to i idziesz do restauracji, jak idziesz, to już nie ma, że dajesz tipa ile chcesz, nie? Tylko tam już jest typ wliczony, rodzic ci mówi, ile masz zapłacić, nie? No to niektórzy już przestali chodzić po tych restauracjach, bo ci po prostu przestało być opłacalne. Słuchaj, za dobrego steka, z jakimś może piwkiem czy coś do picia, ziemniaki czy cokolwiek, no taki obiad, nie? No to z $80-100, nie? A za dolar kanadyjski jaki to jest przelicznik? 2,50 chyba, $2,60 spadł strasznie, nie? 2,5 stówy, takie dla jednej osoby. Na jednej osoby. No to wychodzisz z tego, no to 5 paczek nie ma, nie? Ile ci wyjazd kosztował do Stanów z lotem wszystko? Z 5 dych? No. Czy plus minus lepiej? No gdzieś tak, nie. Ja też tak liczyłem, z 50 000. No bo masz 14 prawie godzin lotu. Ile masz tam lotu? 14, nie? Nie, nie 12 chyba, no, ja jechałem, czy 11, tam całkiem górą idzie, to jakieś 12 godzin będzie, nie? Bo do Miami masz 11,5 chyba. No, jakoś tak. No. Ja też całą Florydę znam, tam się zjeździłem. Dla mnie to jest tak, wiesz, jadę i ja pamiętam wszędzie, gdzie byłem, nie? Tam byłem setki razy.
A jeżeli o Kanadę, no to zjechałem całą Kanadę może z 2-3 razy, tym Transkanada, ale to nie jest droga, to jest, jedziesz, słuchaj, jest autostrada, 2 linie w tą, 2 linie w tamtą i same prery, nie ma nic. I jest tak prosty, żebyś ten samochód przywiozł kierownicę sznurkiem, to on ci zajedzie na sam koniec. Tak jest prościutko, nie? I tam można zasnąć normalnie. A Ameryka jest inna, widzisz, góry skaliste, na dół jedziesz, to są Apalachy, jak jedziesz przez Tennessee, nie? Przez Virginię, to są takie kurde góry, że jak nie masz hamulców, to lepiej nie jedź, bo się nie zatrzymasz, nie? Strasznie strome są, nie? No ale to są, wiesz, no takie uroki są. No Ameryka jest fajna, nie wiem, sprzedałem wszystko. Ja ci pokażę mój motor. Ja ci kiedyś wysłałem, nie wiem, czy ci wysłałem. Ja ci pokażę. Myślałem, że jak mówisz, że na traka, a to na ten, na pick-upa. Ja mam rama, nie? Nowego. Tego, nowy ram, nie? Mógłbyś wysłać jakiegoś rama tu do nas. Ale przyjedziemy, tylko się przygotuj, bo tam nas dużo jest. A przyjeżdżajcie tutaj. Mam nadzieję, że faktycznie masz duży dom, bo wiesz, jak się wpakujemy i dużą lodówkę. W salonie masz? O. Tak. No. Nie jeżdżę na nim, nie mam czasu, a w tej chwili mam tego. Na co dzień robię taki cafe racer, nie? Aha. No, fajne. To jest, wiesz, przebudowanie, nie? To jest mój, teraz tym jeżdżę, nie? No. Czekaj, to ja ci tak pokażę. No, widzisz? No. To jest zbudowane na tym, na Fatboyu. Jako stary, lakier jest stary. Fajnie. I fajnie jeszcze... to wygląda. A czekaj, coś ci pokażę. No. I Marcin, ci powiem, masz dużą oglądalność w Kanadzie. Bardzo dużą. Ja wszystkim chłopakom mówię, kurde, oglądajcie Marcina, bo... No to fajnie. Jest jakiś kontakt z krajem. Tak. Ja to jest, wiesz, na bieżąco pokazuję, co się w Polsce dzieje, wiesz? No. Bo my nie jesteśmy tak, nie wiem, tak na bieżąco. Po prostu tak. Przypomniałeś mój klimat, tak jak ja żyłem w Polsce, nie? Stare motory, takie bajery różne, nie? No i też inwestujesz, bo tu masz kupę kasy w tym, nie? O, jesteśmy... Także kolega pojechał. Poopowiadał. Fajnie, że Kanada, pozdrawiam całą Kanadę. Fajnie, że właśnie z dalekich stron ludzie gdzieś tam, że ten YouTube dociera, że macie kontakt z bazą. Łysy, ty dzisiaj masz kontakt z bazą? Ja mam cały czas kontakt z bazą. To dobrze, no. Łysy, dzisiaj sobie siedzimy razem. Ja wam się pochwalę, że wczoraj też jakiegoś Harley'a wylicytowałem za śmieszne pieniądze i po prostu... Ale mega fajny, bo zielony. Ja ci go pokazywałem, nie? Tak. Tego zielonego. Nie pokazywałeś. Nie? Nie, powiedziałeś, że to tajemnica. Nie, to wam pokażę. Za 1000, bo był błąd w opisie na aukcji, bo ktoś wpisał, że ma 254 000 mil. I chyba dlatego go ludzie odrzucili. A on miał 20... Czekaj, tam był... Ktoś po prostu odczytał, jak jest ta ostatnia podziałka z tym, no... Z dziesiętnymi, to ktoś to wpisał. Zobaczcie, jaki chat. O, taki ładny, zielony, w płomienie. Udało się to wylicytować za $1500, więc po prostu... Patrząc faktycznie na ceny niektórych WS-ek czy jakichś innych rzeczy, no ale nie każdy lubi Harley'e, a WS-ką czy WFM-ką często właśnie czy się samemu jeździło, czy dziadek, czy babcia, i to jest ta siła sentymentu i to jest też część składowa ceny, więc nie ma co się tam, jak w komentarzach się czasami bulwersujecie. No trzeba mieć no taką świadomość, tak, że to też kosztuje i że każdy ma prawo powiedzieć swoją cenę i cały czas o tym mówię, że właśnie taka tolerancja cenowa też niektórym by się przydała. Co tam jeszcze? No wczoraj też napisała tam do mnie jakaś jedna osoba, która mówiła, że gdzieś tam została nagrana. Więc jak ktoś jakby w przestrzeni publicznej możemy filmować, tak? To jest, bazar jest miejscem, terenem, przestrzenią taką publiczną, więc nie ma zakazu nagrywania. Jak ktoś ma jakieś obiekcje, bo nie chce, bo coś tam, zawsze do mnie możecie napisać, ja was tam wybluruję czy usunę. No bo wiadomo, w różnych sytuacjach się znajdujemy i różne rzeczy czasami robimy. Ja na dzisiaj kończę. Dziękuję za to, że teraz licznik tych subskrypcji leci do góry. Jest też seria takich filmów z tym coin pusherem, czyli tam wrzucam piątki i mam wyzwanie, bo musi 500 spaść. Bardzo to jakby wzbudza dużo emocji, dużo tam tych komentarzy, dużo nowych widzów. Wyświetlenia szybują do góry, także mnie to cieszy.
Bardzo, bardzo fajnie, że doceniacie moją pracę. Pracę w zasadzie to może nie praca, tylko hobby, ale jakoś lubię to po prostu. Lubię to, sprawia mi to przyjemność, dlatego się tym zajmuję. Trzymajcie się, do następnego spotkania. Pa, pa!